Nazywam się Klaudia Ścigalska. Nazywam się Klaudia Ścigalska. Uczę się jubilerstwa i projektowania biżuterii już od 8 lat. Zaczęłam tą naukę w Liceum Plastycznym w Częstochowie i kontynuuję ją tutaj na studiach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Nie, jest gorzej, jest gorzej. Od kilku lat projektuję biżuterię artystyczną. Również sama ją wykonuję. Jestem bardzo pracowita i bardzo cierpliwa, jeśli chodzi o pracę z biżuterią. Uważam, że moje projekty są widoczne na tle innych. Nie, to bez sensu, przecież to obrażam innych ludzi. Moim ulubionym materiałem jest metal. W końcu robię biżuterię. Trochę wydaje mi się, że jestem tradycjonalistką. Lubię używać też innych materiałów, ale uważam, że biżuteria to przede wszystkim właśnie metal, kamienie szlachetne, nieszlachetne, emalia jubilerska, którą też bardzo lubię. Mój sposób pracy jest straszny. Mam taki natłok myśli w głowie naraz, że nie wiem, czy najpierw coś zacząć robić, czy może rysować. Jak zdawałam tutaj na drugi stopień, na magisterkę, to okazało się, że po 4 godzinach nie miałam praktycznie nic konkretnego, tylko jakieś 40 szkiców rozrzucone wokół mnie. Zrobiłam tak, że najpierw od razu właściwie zaczynałam coś robić, później jakoś tam coś doprojektowałam, a teraz robię na odwrót. Najpierw inspiracja, później biżuteria. W pracy licencjackiej skupiałam się przede wszystkim na gwiazdach, czyli na naszym Słońcu, na rodzaju gwiazd, na różnych zjawiskach z nimi związanymi, czyli jakieś wybuchy, supernowe, mgławice, narodziny gwiazd i śmierć. Te wszystkie zdjęcia, które ukazują się w internecie, to są zdjęcia, które ukazują mgławice po nałożeniu się różnych filtrów w spektroskopii. Także to, co my widzimy we wszechświecie, to tylko i wyłącznie światło białe. W związku z tym w mojej pracy pojawiały się przezroczystości, biele i szarości i czerń. Sama forma tych prac jest na tyle rozbudowana, że kolor uważam, że jeszcze za dużo już by było tych informacji w jednej pracy. Dlaczego też taki kształt? Dlatego, że wszystko praktycznie we wszechświecie rozchodzi się w sposób falowy. A sama biżuteria to jest coś, co ma dopełnić ubiór, coś, co ma być eleganckie, niezbyt krzykliwe. Sama nie noszę biżuterii, bo chyba sama nawet nie trafiam w swój gust czasem. Mała forma rzeźbiarska po prostu. Projektuję głównie prace takie geometryczne. To mnie inspiruje, właściwie koło podziwiem. Bardzo podoba mi się biżuteria pana Jacka Byczewskiego. Jest taka mocno konstrukcyjna. Lubię takie rzeczy bardzo. Nie jest taka oczywista. Jest ozdobna, ale zarazem taka dosyć, można powiedzieć, surowa, geometryczna. I to jest chyba coś, co najbardziej odpowiada mojej. Jest to ewidentnie jego znak rozpoznawczy. Jak widzę taką biżuterię właśnie konstrukcyjną, przestrzenną, i właśnie w ten sposób oprawione też kamienie, to od razu wiem, że to jest jego biżuteria. To mi się też bardzo podoba. Z drugiej strony można to krytykować, że ktoś się zamyka w jakimś jednym rodzaju, aczkolwiek nie uważam tego za nic złego, dlatego że na pewno nie robi tylko takiej biżuterii. A to, że wypracował sobie właśnie w jakiś sposób swój własny wzór, to jest super, bo już ciężko to będzie podrobić. W mojej kolekcji z ultramarynową pleksą nie inspirowałam się niczym konkretnym, ale oczywiście widać moje upodobania do geometryzacji, do prostych form, do prostych rozwiązań, do mojego ukochanego koloru. Moje plany na przyszłość. Nie wiem w sumie, jakie mam plany na przyszłość, ale myślę, że mogłabym się zająć ozdobami do włosów. Chciałabym robić coś takiego kobiecego. Oczywiście nie tylko, bo nie chcę też się zamykać w jakichś ramach konkretnych,
ale lubię też robić różnego rodzaju fryzury, więc myślę, że to by było dobre połączenie. A biżuteria do włosów jest raczej no, nie tak często spotykana jak normalna biżuteria. Większą satysfakcję sprawia mi, jak zrobię coś zarazem komercyjnego, ale również artystycznego. Biżuteria artystyczna jest dla mnie po pierwsze właśnie taką już bardziej rozbudowaną formą rzeźbiarską. Bardzo chciałam uniknąć tego słowa, ale jednak tak. Jest to bardzo przemyślana, dobrze zaprojektowana biżuteria, ale już pomijając te względy formalne, to posiada też jakąś treść konkretną. Chce coś przekazać, oczywiście artysta przez tą biżuterię chce coś przekazać, czy może jakieś emocje wywołać w człowieku. No a biżuteria komercyjna jest po prostu ładna. Oczywiście ładna to jest bardzo subiektywne określenie właściwie w odbiorze. Każdy co innego uważa za ładną rzecz, za ładną biżuterię, także po prostu biżuteria komercyjna może być robiona masowo, nie przekazuje treści i jest po prostu dobrze wykonana, estetyczna, a czy ładna to już jak kto woli. Dziękuję.